Dzień dobry, dzień dobry. Najpierw to będzie krótkie wideo i po wideo będę modlić się, bo po polsku. Ty mnie tu jeszcze potrzebujesz? Tak, oczywiście. Niestety kazanie będzie po angielsku. Tak. Okay. Z tłumaczem niestety. Tak. Ale pierwsze wideo, proszę. Tak. Do czasu do sadzawki i poruszał wodę. Był tam również pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Zobaczywszy go, Jezus od razu poznał, że choruje od bardzo długiego czasu. I zapytał go, czy chcesz wyzdrowieć? Panie, nie mam nikogo, kto by mi pomógł wejść do sadzawki, gdy anioł poruszy wodę. Zanim dojdę, ktoś inny mnie wyprzedza i doznaje uzdrowienia. Wstań, zwiń swoją matę i chodź o własnych siłach, rzekł Jezus. I człowiek ten natychmiast wyzdrowiał. Zwinął matę i zaczął chodzić. A był to akurat święty dzień szabatu. Gdy żydowscy przywódcy zobaczyli go, powiedzieli: jest szabat, nie wolno ci nosić maty, to wbrew przykazaniom. To człowiek, który mnie uzdrowił, powiedział: zwiń matę i chodź, odrzekł uzdrowiony. Kto ośmielił się coś takiego ci rozkazać? Dociekali. Uzdrowiony nie potrafił odpowiedzieć, bo Jezus zniknął w otaczającym ich tłumie. Jakiś czas potem Jezus odnalazł go w świątyni i powiedział: wyzdrowiałeś. Teraz nie grzesz, żeby nie spotkało cię coś gorszego. Wówczas człowiek ten udał się do przewódców i oznajmił im, że to Jezus go uzdrowił. Mam do was pytanie. Mam pytanie. How many of you like to wait? Ilu z was lubi czekać? I have lived here now for 6 years in Olsztyn, and I have learned that this is a place where you have to wait for a lot of things. Mieszkam w Olsztynie od 6 lat i nauczyłem się już, że jest to miejsce, w którym trzeba czekać na wiele rzeczy. You have to wait to go to the kassa and biedronka. You have to wait to find a parking place. Trzeba czekać na swoją kolejkę przy kasie w Biedronce. Trzeba czekać na miejsce parkingowe. And of course you have to wait in traffic. I oczywiście stać w korkach. Nie lubię korek. When the Nie lubi COVID korków. when the COVID pandemic first started, if you remember, you had to wait in line in a queue just to enter the grocery shop. Pamiętacie, że na początku pandemii trzeba było nawet stać w kolejce, żeby w ogóle wejść do sklepu spożywczego na przykład. Another question,
Think about it. What is the longest time that you've had to wait for something? A może inne pytanie. Na co przyszło wam w życiu czekać najdłużej? Was it a month, 2 months, a year, 10 years? Czy zajęło to może miesiąc, a może 2, może rok, a może 10 lat? What if you had to wait for 38 years? A gdyby tak czekać 38 lat? At the beginning of Evangelia Jana, chapter 5, Jesus, as you saw, Jesus is in Jerusalem at the Na temple. początku 5 rozdziału Ewangelii Jana, który właśnie tutaj obejrzeliśmy i słuchaliśmy, Jezus jest w Jerozolimie. And why was he at the temple? Because it was the feast of Shavuot or Pentecost when all Jewish men had to go to the temple in Jerusalem. To było święto Zielonych Świąt, kiedy wszyscy mężczyźni, wszyscy Żydzi musieli udać się do świątyni w Jerozolimie. Verse 2, Jana chapter 5, verse 2 tells us that there was a pool of water called Bethesda. Drugi werset tego rozdziału mówi nam, że była tam sadzawka zwana Betesdą. I don't know if you know what the word Bethesda means. Bethesda, it's a Hebrew word that means house of grace. W języku hebrajskim to określenie Betesda oznacza dom łaski. I want you to remember that because I'm going to test you on it toward the end of the message. Proszę pamiętać, bo będzie na końcu kazania sprawdzian z tego. Okay. Verse 4 says that an angel would come down and would move the water and that the first person who entered the water would be healed. W 4 wersecie czytamy, że co jakiś czas stępował do tej sadzawki anioł, poruszał wodą i pierwsza osoba, której udało się tam dostać, doznawała uzdrowienia. It's a strange verse. First of all, why did an angel go to this specific pool? And secondly, why was only the first person who entered the water, why was that person the only one who was healed? To jest dość dziwna historia, bo w ogóle dlaczego anioł wstępował akurat do tej sadzawki i dlaczego akurat tylko jedna osoba, dlaczego tylko pierwsza osoba doznawała uzdrowienia? Well, there's no definite answers to these questions, but we know that in the oldest biblical manuscripts, verse 4 is not there. Na to pytanie nie ma jednej rozstrzygającej odpowiedzi, ale wiemy, że w najstarszych manuskryptach tego tekstu nie ma tego fragmentu, który dzisiaj znamy jako werset 4. So probably verse 4 was written later as a way to give us a perspective of how these people understood healing. Więc może być tak, że ten werset został dopisany później, aby dać nam pewną taką perspektywę, pewne spojrzenie, jak ludzie rozumieli akurat te uzdrowienia w sadzawce. But we know that something supernatural was happening because people were being healed. Ale wiemy, że musiało dziać się coś ponadnaturalnego, bo ludzie doznawali uzdrowienia. This wasn't magic and it was not the angel healing them. This was a portion of God's power. To nie była ani magia, to nie była ani moc tego anioła, który stępował i mieszał tam w sadzawce, ale to była widzialna manifestacja mocy Bożej. Now, near the pool of Bethesda, there was a man that had been sick for 38 years. I obok tej sadzawki leżał sobie człowiek, który był chory od 38 lat. And according to this man, whenever he tried to enter the water, someone would always step in front of him. I według tego, co czytamy, widzimy, że kiedykolwiek woda poruszyła się w sadzawce, człowiek chciał do niej wejść, zawsze ktoś go ubiegł. See, those who came to the pool to be healed, they only wanted healing for themselves. Ponieważ ci, którzy przychodzili do sadzawki, aby otrzymać uzdrowienie, oczywiście chcieli otrzymać uzdrowienie dla siebie. They were not really concerned if anyone else was healed first. A nie za bardzo obchodziło ich to, czy ktoś inny, być może też przed nimi, dostąpił uzdrowienia. So important question, does it sound familiar? Więc rodzi się pytanie, czy ta sytuacja nie wygląda znajomo. See, many in the church today, not this church, but many in the church today want God to do something for them. Dzisiaj wielu ludzi w kościele, oczywiście nie w tym kościele, ale w kościele w ogóle, pragnie, żeby Bóg uczynił coś w ich życiu. It could be financial peace. It could be just simply having healing or even just having peace in one's heart. To może być jakaś wolność finansowa, to może być uzdrowienie, to może być na przykład pokój w sercu.
But how many of these same people are also concerned that the Lord will do something in the heart of their spiritual brother or sister? Ale ilu ludzi z taką samą troską jakby dzisiaj zajmuje się tym, czy Bóg coś uczyni w życiu brata albo siostry? So think about the situation at the pool of Bethesda and compare that with Jesus washing the feet of his disciples. A więc pomyślmy chwilę o tej historii w sadzawce Betesda i porównajmy ją z historią wieczorników, w której Jezus obmywa nogi uczniów. The lesson for us is that we always should put the needs of others first before our own needs. Z obu z tych historii wynika to, że powinniśmy stawiać potrzeby innych przed swoimi własnymi. When we think more about this man's situation, we have to remember that he had been sick, as I said, for 38 years. Kiedy pomyślimy o sytuacji tego człowieka, pamiętamy, że był chory od 38 lat. 38 years, that was before Jesus was physically born on this earth. A zatem było to dłużej niż Jezus w ogóle żył na tej ziemi w tamtym momencie. And probably during the time that Jesus was growing up, this man perhaps was returning repeatedly to this pool of Bethesda. I być może w trakcie dorastania Jezusa i jego lat nastoletnich na przykład ten człowiek już przybywał do Jerozolimy z taką samą nadzieją. At this time, the only goal of his life was to be healed. Bo jego jedynym celem w jego życiu było doznać uzdrowienia. However, his faith was not in a person, but was in a place. Ale jego wiara, on umieścił swoją wiarę nie w osobie, ale w miejscu. He had more faith in the water than he did in anything else. On miał więcej wiary, którą ulokował w samej tej wodzie, niż w czymkolwiek innym. And in a sense, the pool of Bethesda had become like his God. I w pewnym sensie można powiedzieć, że ta sadzawka Betesda stała się jego Bogiem. For us today, it's important that we don't lose focus of Jesus in our lives. Dzisiaj tak samo ważne jest dla nas, abyśmy nie stracili z oczu przede wszystkim Jezusa, Jego osoby. When our concentration, when our focus is no longer on Jesus, it becomes impossible to have deep intimacy with him. Bo kiedy tracimy Go z oczu, to niemożliwe jest, abyśmy mieli z Nim bliską taką dobrą relację. In verse 6, Jesus comes to the man and asks him, "Do you want to be healed?" W 6 wersecie czytamy, że Jezus przychodzi do tego człowieka i pyta się go, czy chcesz być uzdrowiony. Now think about it. If you had been Jesus, which we are not, but if you had been Jesus, would you have asked the man that same question? Czy w takiej samej sytuacji, gdybyś był na miejscu Jezusa, w tamtym miejscu, czy zadałabyś to samo pytanie? When you think about it, it was a question that did not need an answer because obviously the man wanted to be healthy again. Wydaje się, że to pytanie nie wymagało za bardzo odpowiedzi, ponieważ oczywistym było to, że ten człowiek chciał być zdrowy. So why did Jesus ask this question? Do you want to be healed? Więc po co Jezus zadaje mu to pytanie, czy chcesz być uzdrowiony? Jesus, of course, was asking the question not for information, but so that this man would confess his need. Ale Jezus nie pyta w celach informacyjnych, on pyta po to, aby ten człowiek miał okazję wyznać swoją potrzebę. It's the same today. The Lord wants you to tell him what your need is. He already knows what it is, but he wants you to tell him. Podobnie i dziś Bóg zna twoje potrzeby, a jednak chce usłyszeć je od ciebie. And our confession, the Lord will use our confession as an invitation for us to come to him. I może użyć jakby tego naszego wyznania jako zaproszenia, żeby do niego przyjść And to heal us. i nas uzdrowić. Now the man's answer was very interesting because he did not answer Jesus directly. Ciekawa jest odpowiedź tego mężczyzny, ponieważ on nie odpowiada Jezusowi wprost. He responded by saying that there was nobody that could put him in the water. On odpowiada, że nie ma nikogo, kto by go tam wrzucił do tej wody. Again, he's trusting the water to heal him. I znowu wydaje się, że on pokłada swoją nadzieję w tej wodzie, że to ona go uzdrowi. However, Jesus seems to ignore this man's answer and instead tells him, "Stand up, take your bed and walk." Ale Jezus wydaje się jakby nie słyszeć jego odpowiedzi i mówi, wstań, zabierz swoją matę i idź. Now, as I said, it's easy to think of the people there at the pool of Bethesda. It's easy to think of them as being very selfish.
Oczywiście łatwo jest nam myśleć o tych wszystkich ludziach dookoła sadzawki Betesda jako o grupie egoistów, obviously because they were stepping in front of this man and not helping him. ponieważ zamiast mu pomóc, wskakiwali czy wchodzili do niej pierwsi. Yet, in a way, this man was also selfish. Ale na swój sposób ten człowiek też był egoistą. And why? Because he was only focused on his own healing, on himself. Ponieważ przez cały ten czas skupiał się na sobie, na swoim uzdrowieniu. However, this man was the only, as far as we know, he was the only man at the pool of Bethesda that Jesus healed. Ale z tego co wiemy, ten człowiek był jedyną osobą w tamtym czasie, którą Jezus przy tej sadzawce uzdrowił. And not everyone who came to this pool had a chance to be healed. A więc nie każdy, kto tam przyszedł, miał szansę na uzdrowienie. So, and my question would be, why did Jesus not heal more people there at the pool of Bethesda? Więc moim pytaniem mogłoby być, dlaczego Jezus nie uzdrowił większej liczby ludzi w tamtym miejscu, w tamtym czasie. Well, again, we come to the same answer. It's because they had more faith in the water than in Jesus. Wracamy znowu do tej pierwszej odpowiedzi, ponieważ oni pokładali swoją nadzieję głównie w samej wodzie, w samej sadzawce, a nie w Jezusie. It is possible to say they were more interested in the pool than they were in the one who created the pool. Czyli bardziej interesowała ich sadzawka niż ten, który ją stworzył. Now, following the healing, the man, as we saw in the video, the man is told by the Pharisees not to carry his bed or mat on the Sabbath day. Już doznawszy uzdrowienia, ten człowiek spotyka faryzeuszów, którzy mówią mu, że w sabat nie powinien nosić ze sobą tej swojej maty, tego swojego łoża. And very quickly, the reason for this was because under the Jewish religious law, you could not do any work on the Sabbath, even carrying something. Ponieważ według prawa żydowskiego tamtych czasów noszenie czegoś w sabat było uznawane za pracę, a praca była w sabat zakazana. Jesus comes to him a second time, and he tells him that not to sin anymore unless a worse thing comes upon him. Jezus przychodzi do niego po raz drugi i mówi: idź i nie grzesz już więcej. So we need to try to understand the statement that Jesus makes. Powinniśmy zrozumieć tutaj to stwierdzenie, które czyni Jezus. What exactly does Jesus mean when he tells him sin no more? And it's interesting because Jesus uses these same words in John chapter 8 with the woman who was caught in adultery. Więc o co chodzi Jezusowi, który mówi te same słowa, który mówi w rozdziale 8 do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: idź i nie grzesz już więcej. Is Jesus telling this man, you've got to be absolutely perfect and you can never do anything wrong ever again? Czy w takim razie mówi mu, że od teraz masz być już idealny, perfekcyjny, idealna, perfekcyjna i nigdy nie zrobić nic złego? Well, in the first letter of John, chapter 1, verse 8, it says that if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. W pierwszym liście Jana czytamy, że kiedy mówimy, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Now, Jesus, he's not, when he tells the man sin no more, he's not talking about being perfect. A więc kiedy Jezus mówi temu człowiekowi: idź i nie grzesz już więcej, to nie wzywa go do jakiejś perfekcji czy perfekcjonizmu, In this life, that's impossible for us. ponieważ w tym życiu to jest dla nas po prostu niemożliwe. But what Jesus is saying is that we should not have a desire to sin. Ale mówi, że nie powinno być w nas pragnienia grzechu. That we should do everything possible to stop from sinning. A więc powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać się od grzechu. Secondly, Jesus tells him that if he sins, if he keeps sinning, something worse may come upon him. Jezus mówi też: idź i nie grzesz więcej. Jak to jest w tym naszym przykładzie dalej? Now, as Jesus, Chwileczkę. yeah. Aby ci się coś gorszego nie stało. Now, is Jesus saying that his father will send a disease to this man as a way to punish him? Czy w takim razie Jezus mówi, że być może Ojciec z nieba ukarze go chorobą za jakieś nieposłuszeństwo? In this situation, the answer is no. No. A odpowiedzią jest nie. Remember, Jesus loved this man. Jesus loved this man, and he did not want to see him continue to live with this disease. Jezus kochał tego człowieka i nie chciał, aby on spędził resztę swojego życia z tą samą chorobą. And I think we can agree that disease and sickness come from our spiritual enemy. Myślę, że możemy się zgodzić, że choroba pochodzi od naszego duchowego przeciwnika.
Right? And when we do things that are against the nature of God, what we do is we make ourselves vulnerable to attacks by the enemy, both spiritual and sometimes even physical. I kiedy grzeszymy, kiedy odchodzimy od woli Bożej, stajemy się bardziej bezbronni w obliczu różnego rodzaju ataków. In the final verse of this fragment, Jesus tells the Pharisees that the man tells the Pharisees that it was Jesus who healed him. I w ostatnim wersecie tego fragmentu ten człowiek mówi faryzeuszom, mówi Żydom, że to Jezus go uzdrowił. And in a way, this man is confessing the name of Jesus before these religious leaders. Czyli na swój sposób ten człowiek wyznaje Jezusa przed tymi wszystkimi przywódcami religijnymi. Now remember, Jesus, many times in the scripture, Jesus would tell people not to go and share his name with everyone. Pamiętacie, że były takie momenty w życiu Jezusa, kiedy on po uzdrowieniu, po jakimś cudzie mówił, żeby tego nie rozgłaszać. I know that seems strange to us, but it was because Jesus knew that he ultimately had to die on the cross. I być może nam się to wydawać dziwne, ale my pamiętamy też, że Jezus był przekonany o tym, że jego główną misją jest, aby umrzeć za nas na krzyżu. And nothing could be allowed to stop that from happening. I w zasadzie nic nie mogło stanąć na przeszkodzie w wykonaniu tej głównej misji. So there are some final last points about this fragment. First of all, this man, the Bible never names him, never tells us what his name is. Jeszcze kilka uwag odnośnie tego fragmentu. Po pierwsze, Biblia nie podaje nam imienia tego człowieka. You know, sometimes when Jesus would heal somebody, the Bible would give us the name of the person who was healed. Czasami, kiedy Jezus dokonuje uzdrowienia, to znamy imię uzdrowionej osoby. But in this situation, the man is anonymous without a name. And in that way, maybe he can kind of represent all of us at some point. Ale w tej sytuacji jest to człowiek anonimowy, człowiek bez imienia, człowiek, który właściwie może przedstawiać każdego z nas. It's also interesting that Jesus came to him not once, but twice. Interesujące jest też to, że Jezus przychodzi do niego nie raz, ale 2 razy. The first time Jesus came to heal him, the second time was to warn him of danger. Pierwszy raz, aby go uzdrowić, drugi raz, aby go przestrzec przed niebezpieczeństwem. Jesus also came to our world a first time, and he will come again a second time. Jezus przychodzi także na ten świat, przyszedł raz i przyjdzie drugi raz. He came the first time to heal and of course to die for us and to resurrect. Pierwszy raz przyszedł po to, aby umrzeć za nas i zmartwychwstać, But he's coming again the second time to judge and to rule as a ale king. drugi raz przychodzi jako sędzia, jako król. Okay, now here is your test. A oto wasz test, wasz sprawdzian. Do you remember what the word Bethesda means? Pamiętacie, co znaczy słowo Betesda? Yeah. House of grace. Dom łaski. Okay. So now, Jesus was born in Bethlehem. Do you know what the word Bethlehem means? Jezus urodził się w Betlejem. Czy pamiętacie, co znaczy Betlejem? Bardzo dobrze. Very good. House of bread. House of bread. Okay. So, my last question. What did this man at the pool, what did he do to deserve to be healed? Ostatnie pytanie. Co uczynił ten człowiek przy sadzawce, aby stać się godnym uzdrowienia? The answer is nothing. Odpowiedzią jest, nie uczynił nic. Jesus healed him because he loved him, and it was because of the grace of Jesus. Jezus uzdrowił go, ponieważ go kochał, ponieważ chciał mu okazać swoją łaskę. It's the same situation that we don't do anything to deserve to be saved, but Jesus saves us because of his grace. I podobnie nikt z nas nie zasługuje na zbawienie, ale otrzymuje je właśnie z łaski Jezusa, z łaski Boga. So when you think about it, Jesus, born in the house of bread, the living bread, came to this man at the house of grace. Więc Jezus, chleb życia, urodzony w domu chleba, przychodzi do tego człowieka w domu łaski. And he healed this man at the house of grace because of grace. I uzdrawia go w domu łaski właśnie przez swoją łaskę. Final point. What can we learn from this fragment and what can we apply to our own lives today? A więc czego uczy nas ta historia i co możemy dzisiaj z niej wynieść? Well, when something good in your life happens, maybe something even miraculous, it's important not to just focus on what happens or on the miracle.
Więc kiedy w twoim życiu dzieje się coś dobrego, być może nawet jakiś cud, pamiętaj o tym, aby nie skupiać się na samym tym cudzie, na samym tym wydarzeniu. You need to focus your eyes, keep your eyes, your spiritual eyes on the one who created the miracle for you. Ale warto skupić się na tym, który ten cud stwarza, który sprawia, że on w ogóle istnieje. See, right now, in my just a very quick personal story, I'm in the process of changing not only jobs but careers now. I moim osobistym świadectwem jest to, że w tej chwili jakby przechodzę taki proces zmiany nie tylko pracy, ale w ogóle całej swojej kariery zawodowej. And I believe the Lord opened up something just at the right time. I myślę, że Bóg stwarza mi takie możliwości właśnie teraz w tym odpowiednim czasie. Of course, at the same time, because the Lord does something in your life, we also have to be active too. I oczywiście, kiedy Bóg stwarza nam jakieś możliwości, powinniśmy być wciąż jak najbardziej aktywni. So we have a choice. When something happens in our life, we have a choice to either only look at what happens in our life or to still keep our eyes on Jesus and to thank him for everything that happens in our life. Więc kiedy dzieje coś się w życiu, mamy przed sobą wybór. Czy spojrzymy na to, co się dzieje, czy może na tego, który stwarza te okoliczności, na Jezusa i podziękujemy Mu za to wszystko, co stwarza dla nas. Okay, amen. Amen. And if you need prayer, you can come to any one of us and we can, if you need personal prayer today, just find us. Jeżeli ktoś potrzebuje po nabożeństwie się pomodlić, to może oczywiście podejść i tutaj znaleźć Josha. Okay, God bless you.